kwietniu 1524 roku włoski żeglarz i odkrywca Giovanni Verrazzano przypłynął do nieznanej wówczas zatoki na Pacyfiku. Tak mu się przynajmniej wydawało. Zatrzymał się tam na jedną noc, a w swoim dzienniku napisał o przyjemnym miejscu znajdującym się pomiędzy wzgórzami, z których do oceanu wypływa rzeka. To właśnie wtedy Europejczyk po raz pierwszy w historii postawił stopę w dzisiejszym Nowym Jorku, a dokładniej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się najmniej znana dzielnica Nowego Jorku – Staten Island. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Nowojorskie dzielnice zna cały świat. Manhattan, Brooklyn, Bronx czy Queens od lat znane są z filmów, książek, musicali i milionów zdjęć na Facebooku czy Instagramie. Ale Nowy Jork ma jeszcze jedną, piątą dzielnicę, która jest zupełnie inna od pozostałych. W tym odcinku zapraszam Cię na Staten Island, czyli do miejsca, które choć jest Nowym Jorkiem, to wcale go nie przypomina. Jest środa, 28 września 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Stand clear of the closing doors, please. Staten Island to część Nowego Jorku, ale żeby tam się dostać z Manhattanu, trzeba przebyć długą drogę. Najpierw 30, może nawet 40 minut metrem na dół mapy na południe Manhattanu, do portu. Stamtąd na Staten Island odpływają darmowe miejskie promy. Ramps and landings until the ferry has come to a complete stop at the terminal. In case of an emergency, listen for announcements and instructions from the crew. Taka podróż promem z Manhattanu na Staten Island to trochę jak chwila wytchnienia po tym nowojorskim, manhattańskim hałasie, pośpiechu, bo jest spokój, cisza, statek sobie powoli płynie, turyści oglądają Statuę Wolności, a prom spokojnie dobija sobie właśnie do portu na Staten Island. Moim przewodnikiem po Staten Island jest znany Ci doskonale z innego odcinka Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog, wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku, a przede wszystkim mieszkaniec Staten Island. Mieszka tam od 20 lat. Co to w ogóle jest to miejsce, w którym teraz jesteśmy, to Staten Island? To jest jedno z 5 gmin miejskich, tak zwanych boroughs, które składają się na miasto Nowy Jork, tak? Oprócz Staten Island mamy oczywiście Manhattan, mamy Brooklyn, Queens i Bronx. To jest część Nowego Jorku, która tak naprawdę z tym Nowym Jorkiem połączyła się dopiero, kiedy zbudowano most Verrazzano w latach 60. I wtedy dopiero tak naprawdę nastąpiło takie oficjalne przyłączenie, oczywiście nie od strony administracyjnej, ale od strony społecznej, powiedzmy sobie. I jeszcze naprawdę do niedawna, do lat 90. ta wyspa była uważana za takie zapomnianą dzielnicę, czy zapomniane borough Nowego Jorku. Nikt nie za bardzo nie chciał tutaj mieszkać, a jeżeli ktoś się tutaj urodził, to za bardzo się tym też nie przechwalał. To ustalmy jeszcze jedną rzecz na sam początek, żeby to było jasne. Staten Island, a nie Staten Island. Zdecydowanie Staten Island. To jest pozostałość po języku holenderskim, który tutaj jako pierwszy z języków europejskich został przyprowadzony. Nazwa tej wyspy nawiązuje do parlamentu holenderskiego, czyli Staten-Generaal, tak? Stąd Staten Island było na początku i pisane przez 2A. Powiedz, kto tu mieszka? Oprócz ciebie oczywiście. Mieszkają tutaj tak naprawdę wszystkie klasy społeczne, tak jak zresztą w całym Nowym Jorku są dzielnice z takimi wysokimi blokami, trochę zaniedbanymi, zamieszkanymi przez mniejszości. Jest duża część tej wyspy, na której mieszkają osoby, które mają swoje własne domy i przekrój społeczny jest dokładnie taki sam jak w Nowym Jorku. Co ciekawe, Nowy Jork, czy też Manhattan, Brooklyn też jest takim miejscem niebieskim, jeśli chodzi o politykę. Czyli dużo ludzi o poglądach liberalnych, progresywnych, jak się to mówi w Stanach Zjednoczonych, wyborców demokratów. Republikanie raczej nie mają szans w Nowym Jorku wygrać czegokolwiek.
Staten Island, mimo że jest częścią Nowego Jorku, jest zupełnie innym miejscem. No to chyba wiąże się generalnie z bardzo prostą zależnością. Mówiłeś o tym, że demokratyczny, liberalny, niebieski kolor, ale tak naprawdę w ostatnich latach stał się bardzo socjalistyczny i rozdawniczy trochę, powiedzmy. No i jeżeli ludzie dają się skusić na to, że można im coś dać za darmo, no to wtedy głosują. Tutaj na Staten Island mieszka bardzo dużo ludzi, którzy mają swoje własne firmy, którzy mają podejście, powiedzmy sobie, liberalne w sensie ekonomicznym, ale też przywiązani do wartości, chrześcijańskich wartości, czy jak dzisiaj mówimy, judeo-chrześcijańskich. Czyli wypisz, wymaruj zwolennicy republikanów. Dokładnie tak. I 4 pozostałe części miasta Nowy Jork głosują w sposób demokratyczny, a tutaj zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, to jest czerwona wyspa. Czerwona, czyli republikańska. Ten kolor tutaj jest przyjęty rzeczywiście przez republikanów. Warto pamiętać, że mieszka tutaj też między innymi bardzo dużo policjantów, którzy pracują w innych częściach miasta, no ale tutaj z różnych powodów mają swoje domy i tutaj organizuje się ich życie prywatne. O, tu chciałem przyjechać. Tak jest. Tutaj jest flaga amerykańska. Najstarsza część tego fortu. Aha. Staten Island to jest najmniej znana część Nowego Jorku, ale nie znaczy to wcale, że nie ma tu ciekawych miejsc, nie ma tu rzeczy, o których warto powiedzieć. Mówiłeś mi przed nagraniem o tym, że tu jest najwyższy punkt na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, tak? Najwyższy punkt na samym wybrzeżu, prawda? Nie licząc gór Apalachów, które równolegle do tego wybrzeża od Kentucky aż do Maine się ciągną, ale tutaj na wybrzeżu to faktycznie jest najwyższe wzniesienie, najwyższa górka, nazywa się Todd Hill i na zboczach tej góry jest miejsce, w którym ja mieszkam. A tu, gdzie jesteśmy, zabrałeś mnie tu, żebym zobaczył fort wojskowy. Nie do końca. Jesteśmy na terenie fortu wojskowego, dawnego fortu wojskowego. Te forty zaczęto budować jeszcze w XVIII wieku, no i oczywiście przez wiek XIX, kiedy budowanie takich umocnień miało sens. Natomiast ja przywiozłem Cię tutaj tylko po to, żeby Ci pokazać jedno miejsce, bo słuchaczom Twoim wyjaśnię, że jesteśmy dokładnie pod samym mostem, prawie dokładnie pod samym mostem Verrazano. To nie jest do końca most imienia Verrazano, tylko to jest most nad cieśniną Verrazano, a my jesteśmy dokładnie nad cieśniną Verrazano, czyli takim wąskim przesmykiem pomiędzy Staten Island a Long Island. Po drugiej stronie wody jest Brooklyn. I most Verrazano, jeżeli Twoi słuchacze potrafią sobie to wyobrazić, stoi na 2 olbrzymich pylonach. One mają wysokość jakichś 200 metrów. Ten po stronie Staten Island, przy którym stoimy teraz, jest bardzo dobrze widoczny, ale dobrze widoczny jest również drugi, tam przy Brooklynie. I to jest miejsce, gdzie według historyków zacumował Giovanni da Verrazzano, czyli tak naprawdę odkrywca tego miejsca. Giovanni da Verrazzano przypłynął tutaj w 1524 roku, jeśli dobrze pamiętam. To była jedna z pierwszych wypraw, które dotarły, właściwie pierwsza wyprawa, która dotarła tutaj do Nowego Jorku. I wyobraź sobie, że Verrazzano wpłynął w Dolną Zatokę Nowojorską, dopłynął do tego miejsca, gdzie mniej więcej ten pylon stoi, spojrzał na Górną Zatokę Nowojorską, stwierdził, że jest to wielkie jezioro, postanowił zawrócić. I musiało 100 lat minąć, kiedy Henry Hudson zdecydował się jednak przepłynąć tę cieśninę, popłynąć troszeczkę dalej i odkryć największą rzekę w tej części Stanów Zjednoczonych, czyli rzekę, którą dzisiaj nazywamy rzeką Hudsona. Czyli rzekę, która rozgranicza Manhattan od New Jersey. Dokładnie tak. Staten Island, najmniej znana dzielnica Nowego Jorku, jest miejscem, do którego zabieram Cię w tym odcinku podcastu Świat. Naszym przewodnikiem po tym miejscu jest Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog, wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku i mieszkaniec Staten Island. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Dojechaliśmy na nadbrzeże, a dojechaliśmy dlatego, że spotkaliśmy się tutaj 10 lat temu. Tak jest, to było słynne Sandy, wielki huragan, który zatopił połowę Nowego Jorku. I w tym miejscu dokładnie, a jesteśmy nad samą wodą, nad tak zwaną Górną Zatoką Nowojorską, tutaj na brzeg wyrzucony był ten statek. Pamiętasz, że on tutaj stał? Tak. Gigantyczny statek, który był w zasadzie wkopany w ziemię. No więc właśnie, dzisiaj oczywiście, no wiadomo, że po nim nie ma żadnego śladu, ale jak jechaliśmy tutaj, ja rozglądałem się tutaj wokoło i zauważyłem, że w ogóle nie poznaję tego miejsca, bo 10 lat temu to były jeszcze jakieś
pozostałości po zakładach przemysłowych, jakiś taki olbrzymi parking, a teraz zbudowane są nowe budynki, nowe sklepy i prawdopodobnie też budynki mieszkalne tam dalej trochę są. Zresztą stąd jest piękny widok na Manhattan, więc rozumiem, że jeśli tam są budynki mieszkalne, to ceny są tak duże, jak ładny jest ten widok. Do tej pory wydawało się, że najlepsze mieszkania są na Manhattanie, ale nagle okazało się jakieś 10 czy 15 lat temu, Amerykanie zauważyli, że najlepsze są te mieszkania, z których widać Manhattan. Pamiętam, jak się wtedy tutaj spotkaliśmy właśnie po przejściu huraganu Sandy. Posłuchajmy, jak to wtedy wyglądało. To są materiały archiwalne, które robiłem tutaj właśnie z udziałem zresztą i z pomocą Mariusza 10 lat temu. Podłoga nie nadaje się do niczego. Pani Katarzyna może mówić o dużym szczęściu. Niesiona przez wiatr woda zalała całą jej piwnicę, ale dom wciąż stoi i nadaje się do użytku. Ona sama na godziny przed uderzeniem ewakuowała się z całą rodziną. Woda się podnosiła w mgnieniu oka, cały dom się trząsł. Naszych przyjaciół dom został przesunięty i został kompletnie zdewastowany i ona mieszka w schronisku, dlatego że nie ma gdzie wrócić. Pani Katarzyna razem z mężem i synem od kilku dni odgruzowuje dom. Z piwnicy wyrzuciła pralkę, kuchenkę i suszarkę. W całej okolicy nie ma prądu, dlatego przed jej domem pracuje teraz mały generator, podobny do tych, które pracują przed większością zniszczonych domów na Staten Island. To były boiska. Kiedy jedzie się przez niżej położone dzielnice wyspy, widać obraz nędzy i rozpaczy. Przed wieloma domami sterty zniszczonych mebli, książek, zabawek. Niesione przez wodę samochody powbijane w ściany budynków, zapadnięte jezdnie, a niektóre domy kompletnie spalone. Mieszkający na Wyspie Polski dziennikarz Mariusz Wolf pokazuje mi najbardziej nieprawdopodobny widok. Stoimy w tej chwili na północnym wybrzeżu Staten Island. Tuż koło mnie wyrzucony na brzeg 60-metrowy tankowiec. Ten statek w czasie huraganu Sandy był przycumowany o milę od brzegu. Wiatr był tak wielki, zerwał się z cum i ruszył tutaj na wybrzeże. 1/3, właściwie połowa tego statku jest w tej chwili na lądzie. A od kilku dni ze statku wypompowywane jest paliwo, które przewoził tankowiec. Mieszkańcy domów, które nadają się do użytku, niemal non-stop sprzątają po huraganie. Skutki huraganu uruchomiły też w Amerykanach odruchy solidarności z dotkniętymi kataklizmem. Nick mieszkał kiedyś na Staten Island, ale przeniósł się do Pensylwanii, gdzie prowadzi sieć pizzerii. Przywiozłem około 100 kawałków pizzy dla tych ludzi, żeby mieli co jeść. Wszystko jest jeszcze ciepłe. Jeśli trzeba, będę tu przyjeżdżał co tydzień. To w końcu tylko godzina jazdy z Pensylwanii. A pizza rozchodzi się w mgnieniu oka. No i po 10 latach od tamtego momentu cisza, spokój, tylko trochę wiatr wieje. No, niezupełnie. Mówiliśmy o tych zmianach, które tutaj zaszły w tym miejscu i w wielu innych miejscach oczywiście. Pytałeś mnie wcześniej, co nowego w Nowym Jorku. To pytanie ma sens właściwie we wszystkich innych miejscach na świecie, ale nie w Nowym Jorku, bo tu cały czas jest coś nowego. Staten Island jeszcze do niedawna, czyli jakieś 20-25 lat temu, to było wysypisko śmieci dla Nowego Jorku. I ono zostało zamknięte tak naprawdę przed atakiem na World Trade Center i w momencie, kiedy ten atak nastąpił, to tu właśnie wywożono, bo znowu otwarto na czas, powiedzmy sobie, porządkowania czy sprzątania po tych atakach, otwarto to wielkie wysypisko po drugiej stronie wyspy i przez długi czas to było wysypisko śmieci. Wcześniej tu były farmy i te farmy jeszcze nie tak dawno zamknięto ostatnią farmę. Ładna ta Staten Island, ale wieje dzisiaj niesamowicie, więc powiedz mi, póki nas wiatr zupełnie nie wywieje stąd, gdzie my jesteśmy teraz? W tym miejscu nigdy nie byłeś i to tak naprawdę bardzo wiele osób wie, co to jest w ogóle za miejsce, ale powiedziałeś, że jest tu płasko jak na Mazowszu. Rzeczywiście jest w tym coś, bo to jest tak naprawdę pierwsze i jedyne lotnisko na Staten Island. Lotnisko. Ten kawałek zieleni, trawy. Tak, no dosyć duży kawałek trawy, jak widzisz. Po naszej lewej stronie stoją do dzisiaj hangary i jeszcze stoi wieża obserwacyjna. Ale z tym miejscem wiąże się jeszcze tak naprawdę jedna historia, którą opowiem Ci, jak już wejdziemy do samochodu, bo pomimo tego, że pięknie świeci słońce, to jest jednak naprawdę chłodno. To chodźmy do samochodu. To teraz, skoro już nam nie wieje, bo jesteśmy w samochodzie, to powiedz, dlaczego mnie tu zabrałeś na to lotnisko? Tutaj, dokładnie nad tym lotniskiem w 1960 roku wydarzyła się jedna z największych katastrof lotniczych w ogóle w historii lotnictwa, ale już na pewno w historii lotnictwa Stanów Zjednoczonych. Nad nami, można powiedzieć, w powietrzu zderzyły się 2 samoloty pasażerskie. To był grudzień, nie najlepsza pogoda, wtedy jeszcze oczywiście instrumenty nawigacyjne nie były pewnie aż tak rozwinięte jak dzisiaj. I rzeczywiście te 2 samoloty wpadły na siebie. Jeden z nich
spadł tutaj dokładnie na Millerfield, tak? Czyli na to lotnisko, na którym jesteśmy w tej chwili, zabijając 40 kilka osób. Drugi natomiast, który w tym powietrzu miał utrącone skrzydło albo statecznik i jeszcze był w stanie własnymi siłami, że tak powiem, przelecieć nad mostem Verrazano, nad którym byliśmy niedaleko, i rozbił się na Brooklynie. W tej katastrofie zginęli wszyscy, oprócz jednego chłopca. Jedno dziecko przeżyło tę katastrofę, ale przeżyło tylko na jedną noc. Jak ktoś ma w głowie obrazki ze Stanów Zjednoczonych, no to na Manhattanie widzimy ogromne wieżowce, hałas, pośpiech, ludzie pędzący, ale Nowy Jork, czy też Manhattan to nie Ameryka. Ameryka, przynajmniej wizualnie, jest na przykład tutaj. Domki, flagi przed domkami. No tak, dokładnie tutaj już jest taka prawdziwa, albo troszeczkę bardziej prawdziwa Ameryka niż ta, którą znamy z filmów o Manhattanie. Oprócz domków pewnie widziałeś, że wszędzie stoją drewniane słupy elektryczne. Są tutaj na Staten Island takie miejsca, które mogłyby się znajdować gdziekolwiek w Ameryce. Tak naprawdę czy na środkowym wschodzie, czy na zachodnim wybrzeżu wygląda tutaj dokładnie tak jak tam. Zresztą tak naprawdę, jeżeli wyjedzie się poza duże miasta, właściwie nawet jeżeli wyjedzie się poza Nowy Jork, to Ameryka od jednego wybrzeża do drugiego wygląda właściwie tak samo. Zmienia się trochę scenografia, w jednym miejscu są góry, lasy, są też pustynie, ale tak naprawdę cały ten kraj właściwie wygląda tak samo. Mariusz, ty jesteś mieszkańcem Staten Island od 2 dekad. Jak duża jest różnica dla ciebie w momencie, kiedy znajdziesz się na Manhattanie, a potem znajdziesz się na Staten Island w domu? Powiem ci szczerze, że ta różnica jest coraz mniejsza. Staten Island było zawsze takim miejscem, gdzie panował troszeczkę mniejszy ruch niż na Manhattanie, a teraz właściwie w ciągu ostatnich 5 lat tak bardzo się to zmieniło, tak bardzo wzrosła liczba mieszkańców Staten Island, że właściwie problemy z poruszaniem się, to głównie samochodem oczywiście, bo tutaj nawet w Nowym Jorku komunikacja miejska nie jest w jakimś szczytowym rozwoju. I powiem szczerze tobie, że po tych 20 latach Nowy Jork troszeczkę mnie męczy i myślimy o tym, żeby jednak się stąd gdzieś wyprowadzić niedaleko poza miasto. A co ci się najbardziej w takim razie podoba na Staten Island? Tak naprawdę jest to bardzo unikatowe miejsce. To jest unikatowa część Nowego Jorku, która w ogóle nie jest Nowym Jorkiem w pewnym sensie. Bardziej przypomina New Jersey, a jednak jest to Nowy Jork, tak? A jednak cały czas mogę powiedzieć, że jestem Nowojorczykiem, mam prawo jazdy wydane przez stan Nowy Jork i samochód zarejestrowany w stanie Nowy Jork, ale to nie jest Manhattan, to nie jest Brooklyn, to nie jest nawet Queens ani Bronx. Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog, wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku i mieszkaniec Staten Island, był gościem tego odcinka podcastu Świat. Jeśli zainteresowała cię ta historia, to zajrzyj na kanał YouTube podcastu Świat. Tam znajdziesz znacznie więcej ciekawych i nieoczywistych opowieści o Nowym Jorku i o Ameryce. Podcast Świat możesz znaleźć co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. Właśnie tam, na YouTube, w każdą niedzielę możesz znaleźć nowe filmy z podróżniczego cyklu Bucket List. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.